Jedziemy do paczkomatu, żeby odebrać kolejnego naszego klienta, kolejnego bohatera następnego odcinka. A może być ciekawy, może trochę ryzykowny, no ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Zobaczymy. Zaraz widzimy się przy paczkomacie. Ja sobie tam ukryć potem. Teraz musimy zweryfikować tylko razem z paczką, rozumiesz? Bo teraz chcę sprawdzić, jaki jest mój sposób na to, żeby wiedzieć, czy będzie można zareklamować przy ten odbiór ewentualnej przesyłki, która nie będzie taką, jaką się zamówiło. To ja biorę tak, otwieram sobie. Nie nóż na tego klienta. Oj, porysowałem pudełko, a to oryginalne, gigabajta. A nie, robimy to ostrożnie w takim razie. Myślałem, że to nie oryginalne będzie. Także bohaterem kolejnego odcinka jest RTX 3090 uszkodzona. Będziemy ją naprawiać. I trzymajcie kciuki, żeby to nie był rdzeń. Okej, a więc jesteśmy już u mnie, jesteśmy w piwnicy, jesteśmy już w moim serwisowym pomieszczeniu i możemy zająć się, tak jak już pokazywałem. Jaram się, słuchajcie, serio, naprawdę. Jaram się, bo nie miałem do tej pory, przyznaję się szczerze, nie miałem do tej pory takiej karty i przyznam również się szczerze, że bardzo by mi się przydała. 24 giga, 3090 na tą chwilę, no mam niby 5060 Ti 16-gigową i też jest w miarę szybka, ale to jest klasyk, nie oszukujmy się, 3090, 24 giga to jest klasyk i każdy, kto zna się na kartach i lubi karty RTX, to wie, że ta karta jest kartą świetną, więc rozpakowuję ją i zobaczymy, co tam w środku. Na początek ją przemierzymy. Dobra, karta wyciągnięta, wentylatory są. Etykieta troszeczkę pozdzierana, ale już odczytana, napisane na niej 3090, więc na spokojnie. Zasilanie 2x8 pin. I co? Otwieramy, nie? Nie ma opcji. Ja już nie mogę się doczekać. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać. To co, zabieramy się za pomiar. Ja wezmę z babci okulary, sorry, bo swoje zostawiłem na górze. Takie wypasione okularki, ale to najważniejsze, że tu działają. I będziemy mierzyć. I tak, według sprzedawcy ta cewka 0, ta cewka już wysoko, ponad 4 kg, ta kluczowa cewka, no i rezystor pomiarowy widzę, to na rezystorze pomiarowym też możemy sprawdzić, czy nie ma zwarcia, łapie dobrą masę, bo ostatnio był z tym problem, no i sprawdzamy to, co nam pokazywał. I rzeczywiście, osobiście na tą chwilę cieszę się, zaraz przemierzę, dobra, może inaczej. Zanim się ucieszę, to zmierzmy tak. Tu cewka, to jest chyba od PEX i tu według sprzedawcy nie jest źle. 4,5 ohma. Może tak zostać, może tak być, mogłoby być trochę więcej. Tu cewka, tu jest wysoko. I teraz lecimy dalej. Tu jest, wydaje mi się, że zasilanie pamięci około 20 ohmów poproszę. Super, 40 ohmów, pięknie. Super, to jest zasilanie pamięci.
Procesor to co? To tu będziemy mieli zwarcie. Ja nie mam takiego miernika, żeby miał tu mi pokazać, że tu nie ma zwarcia, ewentualne chwilę pod przeczekanie. Wolałbym, żeby chociażby przez chwilkę coś tu się pojawiło, żeby to zero tak nie chciało być takim zerem, tak? Szczególnie jak się widzi na mierniku tyle liczb po przecinku, ale ten miernik obsługuje jedną liczbę po przecinku, to nie jest jakieś nie wiadomo co, więc tym się nie, muszę to zmienić w ogóle, nie sugerujcie się tym. Natomiast tak, tu jakieś wentylatory wysoko. Druga cewka, o której mówił sprzedawca, że wysoko, 4 kΩ. Rośnie, ładują się kondensatory, rewelacyjnie, przepięknie. Dobra, rezystor pomiarowy 619 ohmów. Dziwnie, dziwnie. 614 ohmów, 619 ohmów. Bezpiecznik. Oczywiście będzie cały, no bo jak inaczej? 614 ohmów na bezpieczniku. Dobra, dziwnie. Drugi rezystor pomiarowy. Tu pięknie i rośnie, bo to już jest za sekcją drugiej cewki, więc tu rezystor pomiarowy ma 0. Ale bezpiecznik podjarany? No słuchajcie. Albo ja zgubię, albo... Czekać. Tu jest drugi, tak? Tu jest drugi bezpiecznik. No i patrzcie. Prawidłowo, nie? 0 ohmów, czyli bezpiecznik, który przewodzi. A tu, proszę was, żeby... Nie, słuchajcie, mi leciutkie dreszcze teraz przeszły. Ja spodziewałem się, że może być jakiś banał. Zaryzykowałem tutaj, bo za kartę nie zapłaciłem malutko. To nie było tak, że... Bo to tak, na części nie warto było brać, ponieważ ona ma tak, a właśnie, karta ma 24 giga, no, piękna ilość pamięci, tak? I okazuje się, że to są 1-gigowe kości, czyli 24 sloty po obu stronach PCB, które mają 1-gigowe kości pamięci zalutowane. W sytuacji wydaje mi się wręcz nieprawdopodobnej, że winowajcą będzie bezpiecznik. Ale nie, bezpiecznik. Nie zmienia to faktu, że... Nie, dobra, okej, to nie będzie tylko bezpiecznik, z tego względu, że linia tej cewki 12V, ona jest zwarta, tak? To bez względu na to, co nam tutaj bezpiecznik by nie zrobił, to nie mogłoby pokazywać nam tutaj 0. Kroczek do kroczka i teraz tak. Po wpięciu karty do komputera karta nie startuje. Natomiast pokazuje, że nagrywa się układ, właśnie ten, który Wam pokazuję w tym momencie. I okazuje się, że dodatkowo oprócz tego układu obok niego grzeje się ten rezystor, ten. Chodzi o to, że w układzie jest zwarte wejście BS-IN i to powoduje, że na cewce 5V nie ma 5V, tylko 0,8, 0,9 mniej więcej, więc tutaj poszukując przyczyny okazuje się, że ten BS-IN z tego układu monitora, to jest układ 45491, ciągnie szynę 12V przez rezystor właśnie ten, który się grzeje do masy. I dlatego dziwne było to, że pomiar
na cewce 12V z jednego gniazda, z tego, na którym było zwarcie, kiedy rozpoczęliśmy pracę, po usunięciu tego zwarcia nadal jakby dziwna była rezystancja 600 ohmów, tak? 0,6 kΩ. Gdy na drugiej cewce z drugiej wtyczki 12V było tam do 4 kΩ i rosło sobie w górę swobodnie, więc to było takie trochę podejrzliwe. Może wydawało mi się, że może mieć jakieś znaczenie wylotowany tamten Drymos 1, który nie jest wylotowany, natomiast no, okazuje się, że nie. Po podłączeniu karty termowizja pokazała, że grzeje się właśnie ten układ i będziemy go teraz wylutowywać. I po wylutowaniu tego układu zmierzymy, zobaczymy, czy tam dalej będzie te 600 ohmów i to właściwie potwierdzi nam, czy to jest kwestia tego układu. No to na nie liczę. Dobra, układ zdjęty, możemy go wstępnie przeczyścić. Korzystając z tego, że ciepłe PCB to się topnik łatwiej czyści. No i dobra. Miernik w łapę. Może zmieńmy tutaj nam widok tej karty. Wracamy, to co mówiłem, do tej cewki wracamy, czyli na tej cewce 600 ohmów, na tej cewce już poprawnie kiloohmy i rośnie w górę, czyli dążymy do tego, żeby tutaj na tej cewce jednak ta oporność była taka sama jak tutaj, przynajmniej zbliżona, więc trzymajcie kciuki, czekajcie, miernik działa? Działa, dobra. To co? Życzymy sobie 3 kiloohmy i żeby rosło w górę, a nie 600 ohmów. To lecimy. Aha, ha, ha, ha. Znaleźliśmy przyczynę. Znaczy pośrednią, tak? Bo pośrednie uszkodzenie, czyli patrzcie, 20, 18, 16 kiloohmów tu już spada. No, się ustabilizuje. No powiedzmy po ustabilizowaniu w granicach 10 kiloohmów. Robimy to samo na cewce tej, bo robiliśmy tą, tak? I tu jest powiedzmy ustabilizowana 10 kiloohmów. Bierzemy drugą. To nie musi być tak, że te wartości będą takie same, ale chodzi o to, że 600 ohmów to nie jest dobra wartość. To jest podejrzliwie zaniżone, tak? Tutaj, no mówię, tak jak mówiłem, coś koło 4 kiloohmów, ale to jak najbardziej, także wydaje mi się, że dodatkową przyczynę znaleźliśmy jeszcze. Co? Trzeba będzie zamawiać. Nie naprawimy dzisiaj tej karty, więc tego układu ja nie mam, więc musimy poczekać. Ale to dla Was to będzie tyle. Także widzimy się za... Słuchajcie, żeby nie męczyć Was za mocno, znalazłem chyba przyczynę. To nie tamten Drymos. I to tak troszeczkę dziwnie wyszło, bo pokażę Wam tutaj tak, jak tutaj przemierzyłem tą linię, przeanalizowałem linię na tym, na BoardView. Patrzcie na to. Co tu się dzieje, albo co tu się stało. Znaleźliśmy chyba przyczynę dymu wszystkim. Patrzcie.
Widzicie tu? Są normalnie aż... Ten Remos będzie zjarany na 100%. Tu aż są kulki zespawane ze sobą i widać na kondensatorze, że coś się wydarzyło. Moim zdaniem ten Drymos jest walnięty. Wylutowuję go, zobaczymy co będzie. Znowu będę zasłaniał. Jak będę zasłaniał, sorry, ale karta, dobre wylutowanie jednak jest ważniejsze, nie? Żeby nie pomęczyć tej karty. Co tu? Odspawał się dosłownie. Poprzestawiane elementy, jak widzę. Mam jakiś rezystor do poprawienia, ale dobra, się trzyma na razie. Wiecie, że kluczowe jest to, nie? Czyli tutaj, czy nadal będzie zwarcie. To na tą chwilę, a co będzie dalej, to zobaczymy. I 3, 4. I co? Nie ma zwarcia. Przynajmniej jedną rzecz usunęliśmy, a to czy GPU przetrwało, to tak to się robi. Fingers crossed. To tak, to mamy wszystko, znaczy wszystko wlutowane, oprócz tego jednego Drymosa, tego uszkodzonego. I robimy szybciutko, lecimy z pomiarami. Macie miernik? Macie, dobra, to jedziemy. Cewka, na której było zwarcie. Pięknie, ładują się kondensatory. Cewka, na której nie było zwarcia. Pięknie, ładuje się. Cześć chłopcy. PEX, tam było nisko, 3-4, tak samo. Tu jest wysoko. Tu jakieś wentylatory, wysoko.
I teraz tak, pamięci było około 40 czy więcej. Aha, ciepła płyta jest, dobra, 30, więc tak może być. I szybciutko jeszcze fazy, sprawdzimy procesora, ale to nic nam nie da, bo mówię, to nie ten miernik do sprawdzania faz procesora. Tu jest pamięć. Tu jest teoretycznie 0. Tu jest tak samo. Tu jest tak samo. Te 0,2, gdyby wszędzie tak było 0,2, to byłoby naprawdę super, nie? Natomiast na tej fazie jest 0 od razu. Na tej tak samo. Tu też. To są nasze fazy, te, które były przywarte. I ostatnia tu i jeszcze z drugiej strony, ale one są połączone te fazy, więc 29 ohmów do pamięci, jak widzimy. Ta będzie pusta, ponieważ tu Dreymosa nie ma. Tu ok. Tu ok. 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 I ok. Co będziemy testować? Pamięci. Będziemy testować teraz. Spróbujemy. Dreymosy wlutowane oprócz tego jednego, który jest uszkodzony, więc na razie ta linia zostaje jakby otwarta. Ale wróćmy jeszcze do bezpiecznika, który tutaj w pewnym sensie zrobił swoją robotę, ponieważ ten bezpiecznik przy tej cewce właśnie, która miała zwarcie, ten bezpiecznik, jak to bezpiecznik, powinien mieć obwód jakby zamknięty, czyli nie powinien mieć jakiejś w sobie rezystancji właściwie. Analogicznie do ta cewka była ok i bezpiecznik od tej fazy i od tej cewki jest tutaj. I jak weźmiemy sobie, czekajcie, sprawdzę tylko, dobra. I jak sprawdzamy sobie bezpiecznik oczywiście, czyli musi piszczeć i powinien być spadek do 0 nawet, tak? Tak jest. Czyli bezpiecznik jest sprawny, tak? A wróćmy teraz do naszego bezpiecznika z fazy, która była zwarta. I znaczy to, no, mamy open line, no dobra, idzie coś w mega ohmach. Czyli olbrzymi opór, ten bezpiecznik jest spalony. Należy go wymienić. Także będziemy go wymieniać. Wczoraj, kolejny dzień, tak, rano. Wczoraj do późnego wieczora ogarniałem kartę, przeglądając ją, ponieważ ona nie startuje dalej i dzisiaj rano czasami warto jest pójść sobie spać i obudzić się z czystą głową, oczyszczoną i wtedy inaczej robota idzie i słuchajcie, i tak sobie przeglądam i patrzę, że kurczę, przy porcie PCI Express, zaraz wam pokażę, co jest? Jest jakiś bezpiecznik. A dokładnie, on pokazuje, patrzcie na to. Tu, widzicie? No i ja sobie tutaj tak biorę. Mierniczek na pomiar rezystancji, bo wiadomo, że powinienem przewodzić, tak? I tu, żeby wam nie zasłaniać, sprawdzam jedna, druga i... Czyli tak, bo to jest, od czego jest w ogóle ten bezpiecznik? Bezpiecznik jest połączony z 3 pinami z portu PCI Express i prawdopodobnie no tutaj poszło przepięcie od strony komputera, dlatego ta karta została uszkodzona i to jest linia 12V. Bezpiecznik zadziałał, jeden i drugi, 2 bezpieczniki zadziałały z 3. I rzeczywiście zadziałał ten drugi na linii, jednej z 2 linii 12V z kolei od strony zasilacza, więc wymieniam ten bezpiecznik i zobaczymy co dalej, nie?
Nie mam pincety niestety, więc... A nie chcę grzać tu płyty. Więc trzeba radzić sobie w taki sposób, jak się da. Warto go dobrze podlutować. Bo jednak 10 A, 12V 10 A do 120 W, dobrze liczę? Kto by pomyślał, że tu takie prądy będą pływać. Dobra, wlutowany. To co, czas dokończyć robotę, nie? Sobota dzisiaj, jutro jest niedziela. Dla mnie, dla was jest już dzień oglądania, czyli oglądacie w niedzielę akurat, albo w inny dzień, ale emisja była w niedzielę. Przyszły mi te z Kittechu układy, czekajcie, może na mikroskop. I potem mamy BLN0, czyli tu mamy Drymos i drugi też powinien być Drymos, taki sam. Tak jest, BLN0. Czyli co? Czyli bierzemy się za wlutowanie tego brakującego Drymosa i składamy. I składamy kartę. Składamy i testujemy. Dobra, bierzemy się do roboty. Dobra, jest Drymos. Może byśmy go sobie najpierw pobielili, co? Przydałoby się. Latają mi tutaj strzykawki. Dobra, BLN0. BLN0, tu widzicie BKU0, a to tutaj BLN0 i to jest od pamięci. Przejdźmy sobie na mikroskop.
prawie się ułożył. I co? Grzejemy. On oczywiście wskoczy sam na miejsce w momencie, kiedy cyna zrobi się płynna. I co, nie pięknie? Pięknie. Zalutowany, zalutowany. Dobra, ja tak czy siak, wiecie co, poczyszczę poczyśćmy ten PCB. Czy był, czy nie był, czy chcemy, czy nie chcemy, dobrą praktyką, gdzie on tu jest? Kamera do tyłu. Dobrą praktyką jest jednak czyste PCB. Co nie, Szymon? Ja też tak myślę. Tutaj akurat właśnie lubię, jak Szymon to podkreśla, że czasem wydawać by się mogło może nawet... Znaczy tak, czystości nigdy nie ma za dużo, tak? Tu jeżeli chodzi o elektronikę, to czym bardziej czyste, tym lepsze. I podziwiam w sumie ludzi, którzy potrafią tego tak mocno pilnować, ponieważ akurat u mnie... No, ja się tego uczę cały czas i staram się to praktykować, więc... Czekajcie, tu mi się wydawało, że chyba brakowało nam jednak mimo wszystko jednego kondensatora. Przy tej spieczonej ostatniej, o tu, gdzie jest ta buła. Tutaj nie przejmujcie się tym akurat, ponieważ to są wspólne piny, o to. Czekajcie, o tu. Bo tu są raz, dwa, trzy piny wspólne razem tutaj z tymi dwoma pinami. Jak zobaczycie, to nawet na niektórych one nie są zalutowane, te piny, więc one dopiero pod spodem, bo to jest tam duży pad pod spodem, więc tutaj on jest i tak pod spodem lutowany. Natomiast biorąc pod uwagę, o tak jak tu, nie tak jak tu, co drugi kondensator, co drugi drymos. I tu go mamy. Chodzi o ten kondensator, o ten. Ja sobie zaraz sprawdzę na board view, jaki to jest kondensator. Musimy jeszcze go wlutować tu. Tu. Bo on nam uciekł wtedy, kiedy tutaj próbowaliśmy odkleić ten zwarty drymos. I tak przy okazji taka informacja, że właściwie chyba o tym jeszcze nie mówiłem. Może gdzieś tutaj shortsa bym zrobił któregoś razu. Na temat tego, co widzicie w tej chwili, nie? To jest akurat strona moja, ona jest podpisana, każdy film jest podpisany na samym dole tą stroną, to jest siemaszko.info i tutaj na tej stronie zapraszam Was do niej, ponieważ na tej stronie możecie sobie, to jest właściwie moja baza wszystkich schematów, wszystkich BIOSów do laptopów, BIOSów do kart graficznych. Tutaj możecie śmiało sobie jej używać, ona jest za darmo, jedyne co tam jest to tylko prośba o wsparcie poprzez oglądanie filmów i tutaj sobie możecie właśnie, tak jak teraz, ja potrzebuję na przykład board view do mojej karty, to sobie, a nawet najszybsza forma to jest po prostu tu wpisujecie, tak jak tutaj 3090 i możecie sobie tak, i zobaczcie, GPU BIOS, schematy, board view. Macie naprawdę, ja tu zebrałem wszystkie jakby dane z różnych stron, które znalazłem i tutaj zawsze będziecie mogli znaleźć jakieś zaktualizowane dane, które możecie bezpłatnie to zupełnie pobierać, tak?
Dobra, to uzupełnimy tutaj brakujący kondensator. Co, i znowu nic nie widzicie? Żeby nam nie zmuchnęło zaraz tego kondensatora. To co, nadszedł czas, żeby ją poskładać. Wyczyściłem wszystko tutaj. O tyle, ile mogłem. Wszystko zalutowane, kondensator uzupełniony, dry zlutowany. Przyglądałem jeszcze płytę, przeczyściłem ją w całości i będziemy ją składać, testować, co? Lecimy. Karta, jak widzicie, siedzi już w komputerze, testuje się już od jakiegoś czasu. Na tą chwilę wszystko wygląda dobrze. Jest jedna jeszcze taka dolegliwość. Nie pracuje z pełną swoją mocą. Gdzieś tutaj brakuje około 80 W. Natomiast tutaj termika jest na pewno do wymiany, która będzie wymieniana wkrótce, na dniach. I tutaj przyjrzę się jeszcze fazom, zobaczę być może któryś kondensator. Natomiast no, testuję ją już praktycznie cały dzień i wszystko wygląda całkiem dobrze. Za chwilę zresztą zobaczycie to też na testach. Dobra, pierwszy test mamy z OCCT w trybie tam chyba maksymalnym stresie dla karty. I tutaj właśnie jest jeden problem, o którym mówiłem, 227 W. Tutaj właściwie powinno to być agresywniej, powinno być 350-360 W, ale to tak jak powiedziałem, to będę obserwował może w następnym odcinku. Możecie przyjrzeć się, jak wygląda OCCT. Dobra, macie jeszcze obraz z HW Info i GPUZ. To wszystko jest pod obciążeniem na tą chwilę, więc możecie zobaczyć jak to działa pod obciążeniem. Tutaj patrząc na GPUZ, ale to samo było we wcześniejszym teście, że 8 pin na drugiej wtyczce jest około 50 W, a powinno być około 150, nawet więcej. Więc to jest do przyjrzenia się, natomiast te pozostałe rzeczy, jak temperatury pamięci zawsze były wysokie w 30-90. To są pamięci, które występują na obu stronach PCB i z drugiej strony jedynym chłodzeniem tych pamięci to jest backplate, więc no tutaj podwyższona temperatura ich. Tu niektórzy użytkownicy nawet mówią o tym, że potrafią przekraczać 100 stopni te kości, więc no tutaj na tą chwilę uważam, że wygląda to nieźle. Więc no testy moim zdaniem ok. No mówię, jedna ta faza jest do przyjrzenia się, ale to w jakimś tam kolejnym odcinku będzie. Myślę, że czas przejść do podsumowania tego odcinka. Z naprawy 3090 24 GB karty,
która przyjechała do mnie, zakupiona z OLX, przyjechała z objawami zwarcia na jednej z linii 12V z wtyczki 8-pinowej. Znaleźliśmy przyczynę. Przyczyną był jeden DryMOS, który był tak, no, może tak fizycznie mocno nie był spalony, natomiast na tyle był przypalony, że ciężko było odczepić go od PCB, od płyty. Ale odkleiliśmy go, odlutowaliśmy go, zamieniliśmy go na nowy, dokładnie taki sam. Dodatkowo tutaj fajnie, że zadziałały dwa bezpieczniki. Jeden bezpiecznik linii 12V właśnie z tej szyny 8-pinowej wtyczki. No i drugi bezpiecznik zadziałał po stronie PCI Express, tak? Czyli tutaj te 12V i bezpiecznik również. Z której strony przepięcie było, trudno powiedzieć, być może z jednej i z drugiej. Natomiast wymian to było ryzyko zakup tej karty, ponieważ zawsze może dojść do przepalenia się. Jeżeli DryMOS przepuści wysokie napięcie, wysoki prąd, to pali GPU, tak? Tutaj w tym przypadku udało się, GPU ocalało. Części zostały wymienione. To co zostało to tylko jeszcze wymiana termiki. Może w jakimś tam shorcie pojawi się to w niedalekiej przyszłości. No i tutaj tylko do przyjrzenia się do tej jednej fazy, ale wydawało mi się, że wcześniej było dobrze, więc tutaj jakiś albo błąd w sztuce, albo tam ten jeden kondensator, który jest przy DryMOSach, przy jednej z faz, tam muszę też zobaczyć, bo być może to jest do wymiany. Natomiast wydaje mi się, że naprawa przebiegła w miarę dobrze, natomiast trochę stresująco, to wiadomo, zawsze to jest taka loteria, ale mam nadzieję, że wyszedł z tego całkiem fajny odcinek. Zachęcam Was do wspierania oczywiście, bo napędza to w pewien sposób mnie do tego, żeby robić kolejne odcinki. Tutaj w odcinku też wspominałem o tym, że możecie korzystać z mojej strony internetowej, którą znajdziecie pod każdym odcinkiem i w opisie profilu, na którym znajdziecie oprogramowania, BIOSy, dokumentację, board view, tak naprawdę wszystko co ja znajduję pakuję tam na serwer, więc można tego używać, jest to zupełnie darmowa rzecz, która tam wymaga tylko odrobinkę tam pomocy, ale nie wiąże się to z żadnymi opłatami i kosztami, więc tutaj zachęcam Was. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, że byliście na kanale Siemasz Kolab. Ja jestem Konrad i zapraszam Was do następnego odcinka już niedługo. Staram się publikować w każdą niedzielę, więc prawdopodobnie w następną niedzielę, a może coś przy okazji jeszcze opublikuję w trakcie tygodnia. Trzymajcie się, hej, dziękuję Wam.